Cześć, jestem Aleksandra Więdłocha. Jestem line managerem w dziale Radio Frequency Wrocław, we wrocławskiej Nokii. Właściwie codziennie czuję, że mogę realizować wartość Open. Dzięki temu otwartemu nastawieniu zaproponowano mi stanowisko Scrum Mastera. Dzięki chęci ciągłego rozwoju jestem już na 4. stanowisku, odkąd zaczęłam pracę w Nokii. Dzięki temu, że jako zespół rozwijamy się wspólnie, przez praktycznie 3 lata mój zespół został w niezmienionym składzie. Ulepszamy tylko procesy, usprawniamy naszą codzienną pracę. Moja ścieżka kariery jest dość nietypowa, dlatego że ja jestem absolwentką filologii francuskiej. Przez pierwsze lata moja ścieżka zawodowa była ściśle związana z rekrutacją, HR-ami, płacami, głównie w firmach, które współpracowały z Francją. Natomiast przez cały ten okres czułam, że to nie jest właściwa droga i gdzieś od zawsze ciągnęło mnie w stronę IT. Najtrudniejszy w moim przebranżowieniu był strach, brak pewności siebie. Kwestie techniczne, których trzeba było się nauczyć, to była kwestia odpowiedniej motywacji. To wszystko jest do przeskoczenia. Przezwyciężyć strach pomogły mi spotkania Girls for Girls w Nokii i obserwowanie osób, którym się już udało. Mogę przytoczyć przykład jednej testerki, która opowiadała na spotkaniach Girls for Girls o swojej przygodzie. Kojarzyłam tą dziewczynę z warsztatów z Pythona, która właśnie głośno mówiła, że chce się przebranżowić. Po paru miesiącach spotkałam ją jako testera, przemawiającego w Nokii, że można. To był taki moment, kiedy stwierdziłam, że jeśli ktoś inny potrafi, to pewnie ja też mogę spróbować. Zaczęłam uczyć się na własną rękę, chodziłam na warsztaty różnego typu, uczyłam się programowania, teorii, testowania, właściwie łapałam wszystko, co się dało. Ostatecznie zdecydowałam się po prostu rzucić ówczesną pracę i poświęcić całkowicie 3 miesiące na naukę pod kątem otrzymania stanowiska informatycznego już stricte. Myślę, że ja nie jestem jedynym przykładem osoby, która zaczęła na jakimś stanowisku, po czym zmieniła tak naprawdę nie tylko pionowo, ale również równolegle swoją obecną rolę. W Nokii mamy prężnie działający internal job market, gdzie każdy może znaleźć dla siebie jakieś odpowiednie stanowisko i zmienić rolę między działami czy też między zespołami. Dodatkowo mamy taki program, który nazywa się Job Rotation. Jest związany z przejściem danej osoby do nowego działu na jakiś okres czasu, niekoniecznie związany z pozostaniem tam na stałe. To jest raczej na zasadzie przejścia się w nowe miejsce, zobaczenia, jak proces wygląda gdzieś indziej, czy to jest może coś, co jest bardziej dla mnie. Ja osobiście znam wiele osób, które tak jak ja zmieniły stanowisko pracy. Znam testerów, którzy zostali Scrum Masterami, tak jak ja. Znam testerów, którzy zostali Fault Koordynatorami. Znam programistów, którzy zostali kierownikami produktu, czy też menadżerami. Ale znam też menadżerów, którzy zdecydowali się zostać programistami, czy też iść w tematy operacyjne. W moim zespole jest technical leader integracji, który zaczął u nas pracę po Nokia Academy. Ten program jest dowodem na to, że tak naprawdę można zacząć bez niczego, a skończyć na jednym z kluczowych stanowisk. Także jeśli chodzi o możliwości rozwoju w Nokii, to tutaj naprawdę mamy szerokie pole do popisu. Po 10 latach robienia właściwie cały czas podobnych rzeczy, tutaj mam wrażenie, że każdego dnia dostaję coś nowego. Co chwila mogę wyjść ze swojej strefy komfortu. Właściwie budzę się rano i nie wiem, co mnie czeka danego dnia. To jest miejsce, które cały czas wrzuca nam nowe wyzwania i to mnie tak naprawdę nakręca. Druga rzecz to są ludzie. Ja uwielbiam pracę z ludźmi. Ludzie w Nokii to są ludzie, którzy mają pasję. Uwielbiają tworzyć od zera coś, co potem wskakuje na rynek i jest używane przez ludzi. Także praca z ludźmi, którzy dodatkowo uwielbiają to, co robią, to jest niesamowite tak naprawdę dla mnie doświadczenie. Jako menadżer staram się nakłaniać ludzi do podejmowania własnych inicjatyw, do mówienia głośno o swoich pomysłach, o tym, co działa dobrze, o tym, co działa źle. Staram się wspierać wszelkie inicjatywy wewnętrzne w zespole i wspierać osoby w ich rozwoju w Nokii, nie blokować. Jeśli ktoś ma ochotę czy potrzebę zmiany stanowiska, czy też roli, w której jest wewnątrz zespołu, staram się na każdym kroku dawać takiej osobie możliwość, żeby nie siedziała w miejscu, nie robiła rzeczy, które niekoniecznie sprawiają jej przyjemność, ale właśnie wychodziła ze swojej strefy komfortu i łapała nowe możliwości.
Nokia jest firmą, która stawia na otwartość. Tutaj nie chodzi tylko o mindset, o możliwości rozwoju, ale też Nokia stawia na różnorodność, wielokulturowość. Mamy tutaj wiele inicjatyw propagujących zatrudnienie osób z wielu krajów, wspierających zatrudnienie kobiet. W procesie rekrutacyjnym staramy się stawiać nie tylko na to, co widać w CV, na doświadczenie kandydata, czyli te rzeczy takie techniczne, że tak powiem. Zawsze staramy się spojrzeć głębiej to, co człowiek ma w sobie, co sobą reprezentuje i czy potencjalnie właśnie będzie pasował do naszej kultury otwartości. Czyli ten potencjał, ta otwartość na wyzwania, ta chęć wewnętrzna jest równie ważna, co doświadczenie i umiejętności twarde.